Witajcie, dzisiaj zapraszam na recenzję bardzo niedrogich klawiatur mechanicznych od marki Savio. Klawiatury z serii Tempest RX, tym razem z dopiskiem Full, czyli klawiatury po prostu pełnowymiarowe. W zeszłym roku mieliście recenzję klawiatur tego właśnie producenta, także niedrogich, ale były to wersje turniejowe, wersje TKL skrócone. Natomiast jakiś czas temu producent do swojej oferty dodał także klawiatury pełnowymiarowe, cały czas zachowując bardzo atrakcyjną cenę, ponieważ klawiatury te da się kupić w cenie około 150 zł, tak więc bardzo przystępna cena i są to klawiatury na przełącznikach OTEMu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Przed nami klawiatury Savio Tempest RX w wersji Full, czyli klawiatury, które u mnie widzieliście w wersji skróconej, tak zwanej wersji TKL jakiś czas temu, ale marka Savio jako uzupełnienie wprowadziła też wersję pełną i są to klawiatury na przełącznikach OTEMu. Do wyboru przełączniki niebieskie oraz niebieskie diody, przełączniki czerwone oraz czerwone diody oraz przełączniki brązowe, gdzie diody mają kolor zielony. Ponieważ brązowe podświetlenie chyba by nie było zbyt dobrze widoczne, dlatego producent zdecydował się na taki zestaw kolorów, a nie inny. Pudełeczko pokazuje tutaj 3 kolory, ale oczywiście w zależności od wyboru wersji przełączników klawiatury mają tylko i wyłącznie jednokolorowe podświetlenie, żeby to było jasne. Mamy 10 efektów LEDów, które Wam dzisiaj pokażę. Mamy anti-ghosting, natomiast nie mamy żadnego software'u, klawiatury po prostu go nie potrzebują. Tak więc klawiatury te mają 104 klawisze, żywotność przełączników powyżej 50 milionów klików, długość przewodu 1,50 m, macie wymiary 435 na 125 na 40, waga 960 gramów. Tyle jeśli chodzi o informacje z pudełka i w zestawie w pudełku generalnie nie ma nic poza samą klawiaturą i taką bardzo podstawową instrukcją opisującą właśnie te wszystkie kombinacje klawiszy, które pokażę Wam też za chwilkę. Natomiast co do jakości i jasności tych diod, powiem Wam, że w tej cenie absolutnie nie mam tutaj nic do zarzucenia. Niebieski kolor wygląda bardzo przyjemnie na maksymalnej jasności, czcionka jest czytelna. I rzucimy okiem na układ klawiatury. Mamy długi backspace, za to mały enter i 2 długie shifty, czyli bardzo popularny układ. Nakładki na klawisze są odpowiednio wyprofilowane i klawisze są dość mocno odsunięte od siebie. Same przełączniki wyglądają właśnie tak. Natomiast co do nakładek na klawisze, wyglądają one tak. Są to standardowe nakładki. Tak wyglądają nadruki i tak wygląda profil nakładki. Nakładki wydają się tutaj bardzo podstawowe. One się będą ścierać, tak naprawdę czas pokaże. Natomiast tą białą farbą mamy zadrukowane klawisze tutaj, klawisze multimedialne, tutaj te ikonki i jeszcze w kilku miejscach. Natomiast mamy na klawiaturze logo Savio i co ciekawe, w tej cenie mamy tutaj metalowy front. Klawiatura wygląda generalnie dobrze. Tak wygląda jej profil. Przewód mamy zakotwiczony na stałe, trzyma się ok. Mamy gumową izolację na przewodzie. Od spodu mamy 4 takie chropowate gumki oraz podwyższenia, które gumowane już niestety nie są. Odświetlenie troszeczkę nam przebija właśnie poprzez te klawisze, też od boku i od spodu. Co do stabilizatorów, no to mamy plastikowe stabilizatory, więc jest jak najbardziej ok. I zobaczmy sobie pozostałe kolory. Kolor zielony prezentuje się także bardzo dobrze i tutaj mamy OTEMu Brown i w przypadku trzeciej klawiatury mamy OTEMu Red i czerwone, bardzo ładne także podświetlenie. Jeśli sobie przygasimy, to tak to wygląda w ciemnościach. Niebieski kolor bardzo przyzwoicie, wszystko jest czytelne. Zieleń nieco bardziej jaskrawa, natomiast też bardzo wysoka czytelność. Tak wygląda właśnie czerwień. Jeśli miałbym wybrać tutaj najjaśniejszy kolor, to mam wrażenie, że najjaśniejszy odcień to jest ta zieleń. Później niebieski jest taki pośredni, a czerwony jest taki moim zdaniem najbardziej stonowany. Natomiast jeśli byście nie wiedzieli, który rodzaj przełączników wybrać, to postaram się Wam coś doradzić. Jeśli chodzi o przełączniki typu Blue, to są to przełączniki dotykowe, czyli mamy wyraźny moment aktywacji, tutaj zaznaczany kliknięciem klawisza. I taka jest właśnie głośność tej klawiatury. Następnie mamy przełączniki OTEMu Brown, które również są przełącznikami dotykowymi. Są cichsze niż Blue, natomiast mamy tutaj takie delikatne przyhaczenie. Tym właśnie się charakteryzują przełączniki dotykowe, że czujemy ten moment aktywacji. Tu przyhaczeniem, tu klikiem. Natomiast kompletnie bezaktywacyjne przełączniki liniowe, czyli po prostu wciskamy i mamy, to są OTEMu Red.
przy okazji są najcichsze i działają z najniższą siłą nacisku. Tak więc tutaj pod Wasze indywidualne preferencje należy wybrać sobie te przełączniki, czy mają być najcichsze, lekko się wciskające, bez żadnego momentu aktywacji, czy dość ciche, ale z wyczuwalnym przyhaczeniem, jest odrobinę wyższą siłą nacisku, czy z jeszcze wyższą siłą nacisku i charakterystycznym plikiem przełączników niebieskich. To tutaj już zostawiam wybór Wam. Natomiast wszystkie te 3 rodzaje przełączników reagują z taką samą prędkością, więc jeśli chodzi o reakcję w grach, to będziecie mieli dokładnie to samo. Sprawdźmy sobie klawiaturę Savio pod względem anti-ghostingu na początek. Zobaczcie, anti-ghosting jest bardzo szybki. Te wciśnięcia są wbijane w program natychmiastowo, tak więc nie ma absolutnie żadnych opóźnień. Można wcisnąć bardzo wiele klawiszy jednocześnie, więc mamy Full N-key Rollover. Natomiast nie mamy software'u, ale możemy zarządzać efektami z poziomu klawiatury. Fn plus góra, dół reguluje jasność, a Fn plus lewo, prawo reguluje prędkość efektów. Mamy także od G1 do G8 takie profile do poszczególnych różnych gier ustawione i mamy C1, C2, gdzie możemy programować swoje. Wybieramy na przykład C2, które jest puste, naciskamy Macro Record, mrugają nam 3 lampki i zaznaczamy, które klawisze mają się tutaj świecić. Naciskamy jeszcze raz na Record i mamy nagrane. Wtedy C1 mamy to stare, C2 mamy to, które właśnie wbiłem. Fn plus W zamienia nam funkcje WASD i kursorów. No i mamy efekty po kolei. Mamy oddychanie. Oczywiście wszystkie efekty są jednokolorowe, a kolor macie taki, jakie wybraliście przełączniki. Outemu Red mamy czerwone diody, oddychanie. Następnie mamy stałe. Możemy w tym przypadku regulować sobie jasność. Co do jasności diod, to na taką niedrogą klawiaturę to diody są bardzo ok. Czytelność też jest przyzwoita. Czcionka jest też taka dość czytelna. Kolejny efekt to jest taka właśnie fala. Pamiętajcie, że można regulować sobie prędkość tego, jeśli jest za szybko. Następny efekt to jest takie rozchodzenie się tego podświetlenia. Też całkiem fajnie to wygląda. Teraz mamy coś takiego, takie przygasanie falowe. Kolejny efekt to jest troszkę inna wersja. Teraz mamy eksplozję wywoływaną aktywacją klawisza. No i możemy oczywiście długość utrzymywania się tego efektu regulować tym klawiszem do prędkości. Teraz mamy reaktywne liniowe. Następnie mamy reaktywne na jeden przycisk. I też długość utrzymywania się tego efektu możemy sobie tutaj wyregulować. Teraz bardzo długo przygasają. Jak sobie wyregulujemy na maksa, to gasną szybciej. I teraz mamy coś takiego. W przeciwieństwie do poprzednich efektów klawiatura nie jest wygaszona, a po prostu jest podświetlona i aktywacja efektu następuje na w pełni podświetlonej klawiaturze. Też to jest fajne. Teraz mamy takiego wężyka i nastąpi eksplozja. No właśnie, tak to wygląda. Te wszystkie efekty wyglądają jeszcze lepiej na klawiaturach z RGB, ale tutaj w przypadku tego jednego koloru też myślę, że jest całkiem przyjemnie. A teraz mamy drugą wersję wężyka. Zobaczcie, co się będzie działo. Wężyk sobie leci. No, tak i za chwilę będzie finał. Tak więc też całkiem fajny efekt. Teraz mamy coś takiego. Z dwóch stron nadlatuje to światło, łączy się i eksploduje. No i teraz mamy takiego wężyka klasycznego. Teraz jest taki efekt. No, przyznacie, że całkiem sporo tego. Teraz taka mijanka. Fala przechodząca i wracająca. Teraz taka sinusoida. No i wróciliśmy do stałego podświetlenia i mamy już to oddychanie. Tak więc efektów mamy kilkanaście, jest tego naprawdę sporo. Anti-ghosting tej klawiatury jest naprawdę ok. No i też pamiętajmy, że mamy blokadę Windows. Fn plus Windows blokuje nam ten klawisz. Naciśnięcie ponowne tej kombinacji go odblokowuje. A jeśli chodzi o klawisze multimedialne, to mamy następujące możliwości. Pod F1 jest przywołanie playera dźwięku. Mamy następnie ciszej, głośniej, wyłączenie całkowite dźwięku. Następnie jest stop,
do tyłu, play, pauza do przodu. Mamy klienta poczty, przeglądarkę. Pod F11 jest blokada wszystkich klawiszy w klawiaturze, a pod F12 mamy kalkulator. No dobrze, jeśli chodzi o te klawiatury, są to fajne mechaniki dla osób poszukujących niedrogiej, a podstawowej klawiatury. Jednokolorowe podświetlenie, 3 rodzaje przełączników do wyboru, przełączniki OTEMu w każdym przypadku, brak oprogramowania, ale za to bardzo atrakcyjna cena za podstawowego, ale funkcjonalnego mechanika. Tak więc pamiętajcie, że ceny produktów Savio, jakby co, sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się spodobał, lubicie moje filmy, możecie wspomóc mój kanał w 3 prostych krokach, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!